To nagranie jest dla Ciebie, jeżeli dostrzegasz w swoim życiu cuda i szczęśliwe zbiegi okoliczności lub chcesz zacząć dostrzegać cuda i szczęśliwe zbiegi okoliczności. Witaj piękna duszo, mam na imię Joanna i wspieram w odkrywaniu wewnętrznej mocy. I dzisiaj chciałabym z Tobą porozmawiać na temat cudów i szczęśliwych zbiegów okoliczności. I na wstępie w ogóle chciałam Cię zapytać, czy właśnie doświadczasz, dostrzegasz, zauważasz w swoim życiu cuda i szczęśliwe zbiegi okoliczności. I jeżeli tak jest, to bardzo Cię proszę, zostaw w komentarzu właśnie swoją historię, opisz swoją historię. Być może będzie ona inspirująca dla innych, aby właśnie też zaczęli doświadczać, dostrzegać cuda i szczęśliwe zbiegi okoliczności w swoim życiu. Podziel się w komentarzu swoją historią. Natomiast w ogóle do nagrania tego filmiku zainspirowała mnie taka myśl, aby przypomnieć Tobie oraz sobie, jak potężni jesteśmy, jak mamy w sobie nieograniczoną moc i jak nieograniczone mamy wsparcie wszechświata i otaczającego nas w ogóle świata oraz jak wszystko jest możliwe. I właśnie jeden z moich nauczycieli, dr Joe Dispenza, tak bardzo często pięknie mówi o tym, że aby w ogóle coś zmienić w swoim życiu, najpierw musimy zmienić nasze myślenie, zmienić nasz analityczny umysł, który po prostu nie może stać na przeszkodzie jakichś zmian w naszym życiu. Więc najpierw musimy przekonać nasz analityczny umysł, aby jakiekolwiek zmiany wprowadzić w naszym życiu. Czyli na przykład zacząć dostrzegać cuda i szczęśliwe zbiegi okoliczności. Więc właśnie idąc za naukami doktora Joe Dispenzy, tak zaczęłam się zastanawiać właśnie, jakie są takie podstawowe aspekty i warunki do spełnienia, żeby w ogóle cuda, szczęśliwe zbiegi okoliczności mogły zaistnieć w naszym życiu, żebyśmy w ogóle dostrzegali je częściej. No to pierwsza rzecz, jaką zauważyłam, to jest przede wszystkim taka konieczność zrozumienia na bardzo głębokim poziomie, że wszystko jest jednym, że my jesteśmy wszystkim, że wszystko jest jednością, że nie ma czegoś takiego jak oddzielenie od źródła, od Boga, że źródło i Bóg nie jest poza nami, jest w nas. I że wszystko na siebie wpływa i wszystko na siebie oddziałuje. I że mamy właśnie tą nieograniczoną moc wszechświata w sobie. Natomiast drugi aspekt, bardzo, bardzo istotny, to jest to, że dostrzegamy właśnie tego życia z naszej perspektywy, czyli z naszej drogi życiowej, czyli z naszej tej indywidualnej egzystencji. Czyli w ludzkim ciele postrzegamy ten świat jednak jako zewnętrzny do nas. Postrzegamy go jako właśnie oddzielony od nas. W związku z tym, aby właśnie połączyć się z tą boskością, połączyć się ze źródłem, połączyć się z tym, co jest tak naprawdę częścią nas, ale my właśnie w naszej ludzkiej postaci tego tak nie czujemy, tego tak nie widzimy, należy właśnie zgłosić się o pomoc i poprosić o pomoc, wezwać ten wszechświat, wezwać źródło, boskość, anioły, przewodników duchowych i kogokolwiek chcesz, właśnie na pomoc i wsparcie, aby móc czerpać z tej nieograniczonej mocy wszechświata. I kolejny bardzo ważny aspekt jest taki, że właśnie to nasze, można powiedzieć, wyższe ja, czy właśnie nasza istota, źródło, z którym jesteśmy oczywiście cały czas połączeni, ale czasami właśnie możemy tego nie dostrzegać i w naszej ludzkiej egzystencji tego możemy tak mocno nie doświadczać. Właśnie to źródło wie, co jest dla nas najlepsze. Więc jeżeli my w naszym ludzkim życiu mamy jakąś wizję, chcemy coś konkretnie, nie wiem, osiągnąć, o czymś marzymy, żeby się zrealizowało, a to się nie realizuje ostatecznie w naszym życiu. Miałaś takie historie, że właśnie bardzo, bardzo o czymś marzyłaś, a ostatecznie się to nie zadziało w Twoim życiu? Bo właśnie dlaczego się nie manifestuje to w naszym życiu? Bardzo często powodem tego jest to, że właśnie źródło, wszechświat ma dla nas inny plan, że w tym momencie
co innego jest dla nas najwłaściwsze, że co innego przyczyni się do naszego największego rozwoju i jest dla nas najlepsze na ten moment. Więc jeżeli coś się nie manifestuje właśnie w naszym życiu, jakieś marzenia się nie manifestują, jakieś cuda się nie manifestują, do których jesteśmy przywiązani, no to właśnie musimy przestać się do nich przywiązywać, dlatego że właśnie Wszechświat nam oferuje to, co jest dla nas na ten moment najlepsze. I to jest właśnie pułapka często w ogóle kreowania rzeczywistości, kreowania naszego życia, że się fiksujemy na konkretne rozwiązanie, a Wszechświat może mieć troszeczkę inny plan, którego my nie dostrzegamy. I kolejny jeszcze bardzo ważny aspekt to jest to, że wszystko jest możliwe, że jest pole wszystkich możliwości i z tego pola wszystkich możliwości my tak naprawdę wybieramy tylko potencjały. I w ogóle, żeby ten potencjał miał szansę się manifestować w naszym życiu, to przede wszystkim my musimy umieć sobie go wyobrazić i następnie właśnie go wdrożyć do naszego życia. Natomiast bardzo ważne jest właśnie takie otworzenie się na wszystkie możliwości, że wszystko jest możliwe. I dopiero jak jesteśmy w stanie właśnie sobie wyobrazić ten potencjał, to co byśmy chcieli w naszym życiu, aby zaistniało, to dopiero jest szansa, żeby to w ogóle się jakby wydarzyło. I moim zdaniem też dobrze jest patrzeć na takich historiach z życia wziętych, jak w ogóle to działa, bo bardzo często się okazuje, że w życiu, jak spojrzymy wstecz, że pewne rzeczy robiliśmy zupełnie intuicyjnie. Natomiast jak sobie przeanalizujemy, no to możemy zastosować je ponownie. I właśnie chciałam się z Tobą podzielić moją taką historią z życia, która już miała miejsce wiele lat temu, kiedy już z pewnych aspektów sobie zdawałam sprawę, natomiast też pewne rzeczy robiłam intuicyjnie. A historia dotyczyła w ogóle wakacji, a dokładnie powrotu z wakacji. Wiele lat temu pojechałam z moim partnerem na Kretę i się okazało, że jak był już dzień naszego powrotu, to w nocy przeszła przez Kretę jakaś totalna nawałnica, która zdewastowała wyspę, gdzie były poprzewracane drzewa, no naprawdę było bardzo, bardzo niefajnie po tej nocy takiej olbrzymiej wichury. No i jak się obudziliśmy i tego dnia mieliśmy po południu odlatywać, no to się okazało, że nadal jest dość mocny, porwisty wiatr, może już nie tak mocny jak w nocy, ale nadal warunki są dość trudne. I jeszcze dodatkowo znajomi, którzy akurat lecieli do innego miasta, bo my wracaliśmy do Wrocławia, a oni wracali do Warszawy, pisali do nas od rana z lotniska, bo ich samolot był zaplanowany wcześniej, że żaden samolot w ogóle nawet nie wylądował na Krecie, a co dopiero miałby odlecieć, no nie mógł odlecieć, jak żaden nie wylądował. Więc wszyscy czekają na lotnisku na przebieg zdarzeń i co się będzie dalej działo. No i co? No my byliśmy też zaciekawieni, co to z tego będzie, bo jakby zależało nam bardzo na tym, żeby wrócić do Wrocławia, no ale cóż, obserwujemy sytuację dalej. No i firma ta turystyczna postawiła pod nas autokar. Wsiedliśmy do autokaru. No i okazało się, że bardzo dużo dróg w ogóle tych takich szybkiego ruchu było zamkniętych ze względu na to, że były poprzewracane drzewa, które poodcinały w ogóle możliwość przejazdu tymi drogami. Więc autokar w ogóle krążył jakimiś małymi drogami. Ta podróż trwała w nieskończoność. No i właśnie w trakcie tej podróży ja zaczęłam tak się zastanawiać, co tutaj można by zrobić. No i na początku zaczęłam tak ze strony takiej ludzkiej, materialnej działać. No to co zrobiłam? Zadzwoniłam do naszego właśnie operatora turystycznego, żeby się dowiedzieć, co się dzieje i czy nasz samolot w ogóle dzisiaj wyleci. No to dostałam informację, że właśnie nie mają na razie żadnych informacji na ten temat, że trzeba jechać na lotnisko i tam się wszystkiego dowiemy. Dodatkowo jeszcze ściągnęłam sobie aplikacje, które monitorują loty, które monitorują samoloty, gdzie te samoloty się znajdują. No i na tej aplikacji wyraźnie było widać, że ten samolot wyleciał z Polski, ale nigdzie nie doleciał.
że w ogóle nie ma informacji, że wylądował gdzieś indziej, no bo w większości właśnie przypadków tego dnia było tak, że właśnie samoloty nie dolatywały do Krety z powodu trudnych warunków atmosferycznych i lądowały gdzie indziej, a ten samolot przepadł. To też była dla mnie bardzo interesująca historia. No i tak sobie pomyślałam, no ale zaraz, przecież wszystko jest możliwe i mamy wsparcie wszechświata, mamy wsparcie aniołów i wtedy też bardzo właśnie mocno praktykowałam proszenie anioły o pomoc i łączenie się w ogóle z aniołami. I pamiętam, że zamknęłam na chwilę oczy, połączyłam się ze swoim sercem i skontaktowałam się z aniołami, prosząc ich o pomoc, prosząc ich o to, aby właśnie wsparli mnie w powrocie, nas w powrocie do Wrocławia, abyśmy dotarli do tego Wrocławia na czas. No i pamiętam też, że sobie w ogóle wyobrażałam, jak to właśnie będzie, jak będziemy się cieszyć, że jesteśmy we Wrocławiu wtedy, kiedy mieliśmy być. No i co się wydarzyło dalej? Zostawiłam to. W ogóle stwierdziłam, że zostawiam to wszechświatowi, przecież wszystko jest możliwe, ja to zostawiam. Dojechaliśmy na lotnisko, no i pani z biura podróży nas przywitała, no i uspokoiła nas, że samolot nie odleciał, mimo że dotarliśmy właśnie na to lotnisko już po planowanym odlocie samolotu, że spokojnie, że samolot nie odleciał, bo w ogóle nawet jeszcze nie przyleciał, że nie wiadomo w ogóle, czy on będzie dzisiaj, ale żebyśmy szli na lotnisko i tam słuchali wszystkich obwieszczeń, bo będziemy informowani na bieżąco, jak sprawa wygląda. No to jak dotarliśmy na lotnisko, no to oczywiście wyjęliśmy z bagażu takie najpotrzebniejsze rzeczy, żebyśmy mogli przetrwać na tym lotnisku najprawdopodobniej kilka, może kilkanaście godzin. W związku z tym, jak wyjęliśmy te rzeczy, poszliśmy do check-inu i jeszcze w check-inie pamiętam, że pytałam panią, jak wygląda w ogóle sytuacja z tym samolotem, bo przyjmują bagaże, robią check-in, ale czy ten samolot w ogóle jest jakaś informacja, czy on już gdzieś go namierzyli, czy przyleciał. Pani powiedziała, że nic nie wiadomo czy przyleci, nie wiadomo czy odleci, no ale żeby czekać na informacje, będą informować przez głośniki i także na tablicach informacyjnych. No to poszliśmy do już odprawy bagażowej, do tej kontroli bagażu podręcznego. No i tak stoimy sobie w kolejce, rozmawiamy i nagle patrzę na wyświetlacz, tam gdzie są wszystkie loty wyświetlone. No i wszystkie loty są zaznaczone na czerwono, że są odwołane albo są opóźnione. I tylko jeden, jedyny lot świeci się na zielono. I się domyślasz, jaki to był lot? No to był lot dokładnie do Wrocławia. No i to mnie bardzo zaskoczyło, a jednocześnie tak podekscytowało. Jak to jest w ogóle możliwe, że ten lot świeci się na zielono, gdzie przed chwilą usłyszałam, że ten samolot w ogóle nawet nie wylądował i nie wiadomo, czy w ogóle dzisiaj wyląduje, a co dopiero miałby odlecieć. Przeszliśmy przez odprawę bagażową i nagle słyszymy przez megafon, gdzie czytają nasze nazwiska, że to jest last call, czyli ostatnie wezwanie do konkretnej bramki i mamy natychmiast się tam udać. No i my pędem, biegiem przez całe lotnisko udaliśmy się do tej bramki. Okazało się, że tylko już na nas tam czekał autokar, pusty autokar, który nas zawiózł do samolotu, który się okazało, że czeka na lotnisku i jest pełen ludzi. I my jesteśmy ostatnimi pasażerami, na których czekał ten samolot. No i odlecieliśmy i jak się okazało, dotarliśmy do Wrocławia praktycznie o czasie. I chciałam Ci właśnie opowiedzieć tą historię, aby tak Ci uzmysłowić, że naprawdę wszystko jest możliwe, bo co się okazało jeszcze, że to był jedyny samolot, który tego dnia opuścił Kretę. Żaden inny samolot tego dnia nie wyleciał z Krety, a nawet w ogóle nie wylądował na Krecie. Nasi znajomi, którzy mieli lecieć rano do Warszawy, ich lot został odwołany, musieli zostać kolejną noc i następnego dnia dopiero wylatywali do Polski. Więc naprawdę wszystko jest możliwe i takie zrozumienie właśnie tych podstawowych aspektów właśnie tego, że mamy moc w sobie, jesteśmy połączeni ze wszystkim i możemy prosić o to wsparcie, o tą pomoc, jest właśnie tym kluczem do tego, aby zaobserwowywać różne cuda w naszym życiu częściej.
I proszę podziel się też swoimi historiami właśnie, jakie masz z różnymi cudami, szczęśliwymi zbiegami okoliczności. Właśnie, żeby też zainspirować innych. A jak właśnie chcesz kreować więcej cudów w swoim życiu i chcesz jeszcze poznać kroki, jakie warto podjąć, aby właśnie tak świadomie kreować, świadomie tworzyć to, co chcesz w swoim życiu, to zapraszam Cię do mojego kolejnego nagrania, więc subskrybuj mój kanał. W kolejnym nagraniu właśnie przedstawię po kolei kroki, jakie ja podejmuję właśnie, aby kreować w swoim życiu to, na czym mi zależy, a żeby już teraz móc sobie też właśnie popróbować, pokreować, to zachęcam Cię bardzo do skorzystania z medytacji kreowania obfitości w swoim życiu, która jest już na moim kanale od dawna. Umieszczę do niej link pod tym nagraniem. Też bardzo Cię zachęcam do właśnie praktykowania koherencji serca i umysłu, która też jest niezbędna w ogóle w procesie kreowania. Też do tego nagrania umieszczę link pod tym nagraniem. A teraz, jeżeli to nagranie właśnie Ci się spodobało, to proszę zasubskrybuj mój kanał, zostaw kciuka do góry, bądź podziel się też z innymi tym nagraniem, może komuś też się przyda, aby troszkę go pozytywnie nastroić i aby ta osoba ponownie uwierzyła, że wszystko jest możliwe. I jak chcesz mi postawić kawę, to proszę skorzystaj z linka do Supi, umieszczę go pod tym nagraniem. A teraz dziękuję Ci serdecznie za uwagę i przesyłam Ci dużo miłości.